Witam. Dzisiejszy dzień słoneczny, niedziela i oczywiście zaraz sprawdzimy, bo mam tutaj dwa kosmogramy. Pierwszy kosmogram to oczywiście 18 luty 2024 rok i ostatnia woda Somsa, Koziorożec. Dzisiaj pogadamy sobie o pewnych działaniach, które ja nazywam astrologizowaniem, czyli dokładnie jak korzystać z planet, z sektorów, ze znaków zodiaku w naszym życiu. Ja tutaj oprę sobie o drzewo. Tak wygląda nasz kosmogram. Mamy tutaj słońce, już słońce schodzi nam z wodnika i wchodzi do ryb. Mówimy o tym solarnym, to co wczoraj rozmawiałem, ale proszę zwrócić uwagę, tutaj jest trygon pomiędzy Słońcem a Księżycem, czyli Słońce znajduje się w wodniku, a w bliźniętach mamy Księżyc i w ten sposób buduje nam się trygon, który jest bardzo przyjemnym trygonem, bo takim rozleniwiającym. Te trygony także są pomiędzy Merkurem, Księżycem a Merkurem i mamy jeszcze, no więcej, jest jeszcze trygon pomiędzy Neptunem a Ascendentem. To jest taki w założeniu. A jutro będziemy rozmawiać o tym, tylko proszę zwrócić uwagę. Dzisiaj mamy 18, jest godzina mniej więcej, tutaj podałem godzinę 13:28, ale to nie jest prawda, to jest troszeczkę później, ze względu na to, że dzisiaj w tym moim mieście są derby i policja jeździła dosłownie jak opętana tutaj z wrzaskiem, a nie chciałem tłumaczyć, co to jest. No i widzewiacy szli na stadion ŁKS-u, no to i tutaj właśnie ulicą Piłsudskiego. I to cały szum, a w dodatku są to, jakby nie było dla sportowców, czy dla kibicy jest to jeden z najważniejszych dni w roku. A tutaj mamy właśnie jutrzejszy dzień, 19 luty, 24 rok i godzina, wyobraźcie sobie, że to jest 5:15. Godzina 5:15 jest bardzo wcześnie. I teraz popatrzcie sobie na Duadę. Wchodzimy do Duadę. Słońce mamy w rybach, a z kolei Księżyc jest w znaku wagi. Pięknie. To wcale nie jest ciekawie. Dlaczego? Dlatego, że Słońce w rybach to ofiary, a rak to społeczeństwo. Pięknie. Bardzo lubię ryby i bardzo lubię społeczeństwo. I teraz wyobraźcie sobie, co się dzieje w przestrzeni. Jak przestrzeń zareaguje. Ja już chowam kosmogramy, bo wczoraj Wam pokazałem, jak to wygląda w poprzednim moim filmiku, który był dosyć długi, ale to taki pracownia. Znaczy nie, to jest pracownia, ale ta była moja artystyczna, ale mam nadzieję, że już lada moment. Ja tutaj chowam te kosmogramy, bo tutaj jakieś osoby się przyglądały, co tu jest. Bardzo często osoby w ogóle nie widziały nigdy kosmogramu i to jest zupełnie normalne i wcale się nie dziwię, nie muszą widzieć. Ale ja pokazuję ze względu na to, żeby uronić rąbka tajemnicy u spódnicy, tak? I to jest najważniejsze. I najważniejsze... O, słyszycie, to jest to. A nie, to pogotowie. Niech przejedzie. Rak kojarzy się z domem i z rodziną. Słońce wiemy, że jest w rybach. Nie za bardzo. Nie za bardzo ze względu na to, że ryby muszą doprowadzić do jakiejś sytuacji, która jest, nazwijmy to, tragedią. Zawsze ryby poświęcają się. Mówimy o ludziach.
Ale sytuacja, gdzie idziemy przez pasmo ryb, przez tą 12 część, jedną z 12 części, czyli dokładnie kiedy słońce przemierza znak ryby, to jest dokładnie to, co żeśmy przez ten okres nie wykonali. Pójdziemy, bo tutaj zaczyna być tak dosyć duszno. Zaraz wam pokażę. To znaczy duszno. No widzicie, tutaj jakieś osoby maszerują, tam osoby. Przed chwilą jest dosyć dużo i pójdziemy sobie zupełnie inaczej, co też nie jest dobre, ale zawsze lepsze. Pójdziemy przez skwer Leona Niemczyka, a już chyba niektórzy pamiętają Leona Niemczyka jako jednego z najwspanialszych aktorów i to naturszczyków, ponieważ to był naturszczyk, ale jednocześnie przecież osobisty kierowca generała Pattona. Najwspanialszego człowieka, który, gdyby nie ten moment, że go zahamowano i zniszczono. O, tutaj mamy. Proszę, patrzcie. Skwer. Ja postaram się podejść bliżej, żeby można było. O, jesteśmy. Leon Niemczyk. Wspaniała rzecz. I to jest właśnie najważniejsze. A tutaj jest pusto, także sobie nie pójdziemy przez skwer, tylko pójdziemy do następnego parku w Muzeum Kinematografii. Jest jakiś film, który jest częścią kultury, nawet wszyscy pobiegli tam. Ja jakoś wolę tutaj pozostać z wami i troszeczkę tłumaczyć, jak to jest w tej przestrzeni, jak wygląda astroprzestrzeń, jak wygląda to wszystko, co się dzieje wokół nas, a my tego po prostu nie rozumiemy albo bagatelizujemy, a w dodatku skąd mamy wiedzieć? To jest najtrudniejsze, że skąd mamy wiedzieć i o dziwo większość astrologów przestrzega pewnych planet, czyli dokładnie wiesz, ja mam w tej chwili Saturna, który jest w trygonie do mojego Słońca. Co to będzie? A nic nie będzie. Bo Saturn w trygonie może być w opozycji na przykład do Księżyca i wtedy już w ogóle jest wesoła zabawa. Bo się nic nie chce, ale trygon jest. I oczywiście wzdychanie i czytanie astrologicznych książeczek, ale nie potrafi się, trzeba spojrzeć na cały kosmogram. Nie ma gadania. Nie ma tak, że mówimy z jednej planety już dużo. Ja mówię o tym, ale to są epoki, to są ciężkie planety, które mówią o całej przestrzeni. Ale w tej przestrzeni są jeszcze małe cząsteczki czy kawałeczki i w tych kawałeczkach jest jakaś zanurzona nasza prawda, ale nasza prawda osobista. I dlatego różnimy się od siebie i postępujemy różnie i czasami jesteśmy patriotami, a to czasami tchórzami. I to na tym polega, że ktoś powie, no ale proszę pana, to jest tak. Nikt nie chce poświęcać się dla kogoś, a tym bardziej, jeżeli to coś nie stanowi żadnej wartości, bo tylko jesteśmy po prostu gierojami, ale chwili. Właśnie między innymi oglądałem dzisiaj wypowiedź na temat tej rozmowy z Władimirem Putinem. I Władimir Putin był bardzo niezadowolony z tej rozmowy, ponieważ ta rozmowa nie przeszła, nie były zadawane pytania, które by były groźne. No i rozpoczęto właśnie historię, która jest historią taką dosyć niefrasobliwą, że tutaj Władimir Putin lubi robić jakieś spektakle typu najazdy na jakiś obiekt, czy też kraj, czy też działanie, czy też jeszcze jakieś inne sytuacje, które mogą być niezbyt ciekawe, ale to nie jest istotne. Ja nie chcę teraz tutaj rozmawiać o Władimirze Putinie, tylko o tej kwestii, która w tej chwili się odbywa, która działa.
dziwne. Widziałem ludzi i ludzie zniknęli. Proszę, jak to możliwe? Aż jeszcze zajdę. Zajdę, zobaczę, jak to jest możliwe. Widziałem ludzi i ludzie mi zginęli. A to jest dla mnie troszeczkę horror, no ale nieważne. Może na fotografii jest sporo ludzi i dzieci, ale no cóż, niektórzy pobiegli. I słyszycie te głosy wszystkie, to właśnie to się odbywa w ten sposób. A my jesteśmy już w drugim parku. W tym drugim parku Żerliska, który jest naprzeciw Muzeum Kinematografii. Nawet tutaj miał powstać taki skansen dla muzeum, po prostu king size, te wszystkie maskotki, które miały tutaj być, i to Michael Jackson miał dostać jakby w prezencie. Tutaj dużo prezentów Łódź proponowała także dzisiaj tatusiowi obecnego ambasadora naszego polskiego, panu Brzezińskiemu, proponowano właśnie taki budynek. Nie wiem, czy będzie mnie się chciał tam iść, ale taki, on jest dzisiaj w jakiejś fundacji niemieckiej, to co ja wiem. A czy to prawda, to nie wiem, nie jestem tego pewien, ale fakt faktem, że miał dostać właściwie żona pana Brzezińskiego, czyli pani Beneszowa, tak, z domu. No i mamy tutaj właśnie te działania, ale wróćmy do ryb, ale to cały czas jesteśmy przy rybach, bo jakby nie było, pan Brzeziński, obecny ambasador, jest zgromadzony z tymi i wracając, nawet dobrze, że tak zabrnęłem, bo prezydent nasz i premier są wezwani na dywanik do Stanów Zjednoczonych i no i pytanie, w jakim sensie, w jakim charakterze? No wiemy, w jakim charakterze, to absolutnie nie potrzeba, ja muszę zobaczyć i to jest w rybach. O rybach już wiecie, no więc już powinniście, tylko trzeba zobaczyć, jaka woda samca. Ja to zrobię, ale zrobię osobny film o tej wizycie, bo 3 rzeczy biorą w tym udział. Godzina i miejsce. Ja będę bardzo uważał, zrobię dzień wcześniej albo 2 dni wcześniej, może nawet rozmawialiśmy wczoraj z Tadeuszem na ten temat. Ja nie chcę w tej chwili, jakby zobaczcie, jaka to jest ładna przestrzeń, naprawdę jest przepięknie tutaj, ja skręciłem, zaczniemy, ja tutaj sobie wszedłem, tutaj jest właśnie Muzeum Kinematografii, to co widzicie, ten budyneczek, tutaj jest taki, tutaj jest no taki grota, powiedzmy, że Wenus, czy tam jeszcze jakaś. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś tu były połączenia kajakowe i można było na kajaczkach sobie popływać tutaj, tak, wyobraźcie sobie. I dlatego była ta grota miłości, nieważne jak, czy tęsknoty i westchnień do ulubienicy. Można było się zatopić, utopić i tam jeszcze kilka rzeczy. Chłopcy robią ładne zdjęcia. Tutaj na górze wygląda to jak z Powstania Warszawskiego. No zobaczcie, to jest taki, zobaczcie, to tak wygląda. I tutaj same kamory i tak na kamorach w lesie. I potem powiedzą, że w Parku Żerliska robili, a nie w jakimś okresie Powstania Warszawskiego. No ale zdjęcia mają zawsze dwuznaczne swoje. To, co dzisiaj oglądałem też z panem Jaki, wypowiedź na temat TVN. Bardzo mnie się to podobało. Wszedł ze swoimi kamerami na tą dyskusję. A ta pani redaktor, no po prostu ja znam ten typ kobiet. Znam ten typ kobiet, między innymi miałem taką przyjaciółkę, powiedzmy to, która już dzisiaj jest właściwie wrogiem moim, bo ona nie wie, że jest moim wrogiem, zawsze wybierała tą stronę swojej racji. No też to faktem, że była z tych założeń starszych wieży. I to jest to. I oni zawsze robią na swój strój, na swój... Ja tego
Nie to, że nie lubię, tylko nie toleruję pewnych zachowań. Co było powodem? Bo ktoś powie, to, że za dużo ludzi jest na ziemi. Będąc sama w ciąży. To jest dla mnie szczyt szczytów, bo jeżeli mówię, że jest zbyt wiele ludzi na świecie, to po co ja mam dzieci? Po co ja mam pokolenia? Po co to jest? To jest zaprzeczenie zaprzeczenia, ale trudno. Kazali jej tak mówić, tak sobie wbiła w ten, nie powiem jakim, wiecie, tę rezonansową puszkę i w ten sposób kracze. No, jest to poniżej krytyki. Nienawidzę takich postaw. Postawa jest zawsze jedna. Ja rozumiem, że można zmienić zdanie, bo to jest nasza natura. Mamy prawo, ale pewne rzeczy nie wolno zdradzić. Człowiek człowiekowi jest bratem i mamy wszystko robić, abyśmy się czuli swobodnie. A w ten sposób, jeżeli jest za dużo ludzi, to znaczy, że co? Musimy wywołać coś. Coś. Co? No, to wiemy. To było dokładnie 3 lata temu, potem wiecie, o co chodzi i z jednej strony cieszę się, bo w towarzystwie mniej, no i właśnie tutaj jest to muzeum, nie muzeum, tylko Wyższa Szkoła Filmowa i macie dokładnie wypowiedź moją na temat i też jeszcze jedna rzecz. Świat idzie w pewnym kierunku. Ten kierunek jest zawsze jednostronny. Życie. Życie przede wszystkim, obojętnie czy bierzemy to życie w plusie czy w minusie, ono ma stanowić zawsze to, że pomagamy sobie. Teraz, jedna z najbardziej, co tu ukrywać, ale ten temat, który mnie najbardziej zabolał, jest poziom intelektualny. Jeżeli dążymy do jakiegoś poziomu intelektualnego wyższego, w tym momencie automatycznie mamy mniej, no co tu ukrywać, potomków. Dlaczego? Powodem jest przede wszystkim wydłużony staż życia, bo dojrzewamy dopiero w wieku 34, 36, nawet 42 lat, bo wtedy kończymy doktorat, wtedy robimy to i zabieramy się za dzieci. W wieku 42 lat rodzenie dzieci jest sprawą bardzo problematyczną i bardzo często te dzieci mają pewne wady i dlatego też właściwie powinniśmy się opiekować tym wszystkim i zdążyć do tego, żeby przedłużyć ten czas tej pierwiastki i dążyć do pewnych działań, które są działaniami bardzo charakterystycznymi w naszym życiu i w walce z tym wszystkim, co jest. Przecież to jest lew. To jest lew charakteryzujący się wyciem i rozmnażaniem, a nie biorąc pod uwagę raka, który jest tym zapłodnieniem. Bo przecież lew jest ilością dzieci i lew jest tym układem, ale kiedy bierzemy w przyrodzie, lew sam jest wielkim samotnikiem, nie chce w ogóle mieć nic wspólnego. Oczywiście, kiedy przychodzi tak zwana ruja, wtedy on u psów jest, nie wiem, czy u lwów jest, ale w założeniu wiecie, o co chodzi, to chodzi o skrót myślowy i właśnie podchodzę tutaj do takiego pięknego zjawiska, które czasami lubię pokazywać albo nawet występować na tym, płaczące wierzby. No i taki płaczący, a tam słuchajcie, z tyłu wśród tych wierzb płaczących jest bagienko. I jest chyba jakiś, no nie wiem, czy tutaj akurat jest źródło, czy nie jest źródło, ale tak mi się wydaje, że jest źródełko. Miałem kiedyś przyjemność wyciągania swojego harta z tego, bo pobiegł i za szybko i za daleko. I tutaj właśnie to jest ta ścieżka, gdzie między innymi tutaj tymi kajakami, znaczy tutaj prawdopodobnie wypływa to, znaczy tutaj jest zawsze wilgotno. I to jest ten brak wody, brak tego wszystkiego, czy to wysycha. Możliwe, że w jakichś momentach wysycha, ale przed wojną było, dzisiaj jest. No więc mamy dokładnie
tak to wygląda. Tutaj o, ten, jak widzicie, takie szpeliste, akurat tutaj takie stawiki, czy to jak to nazwać, ale są. No i teraz mamy tutaj właśnie ten fragment, niektórym się nie chce kubek zbierać. No i ja też kiedyś nie zbierałem, ale to były inne czasy, inne podejście do sytuacji, no i inaczej wyglądała przyroda. Dzisiaj no, zbieramy i te drzewka troszeczkę, no... O, pieski tutaj, przepiękny piesek, taki duży, biały. Zaraz wam pokażę z daleka. O, pani prowadzi, ale naprawdę piękny, a te pieski tutaj troszeczkę robią jakieś kuku. No i tak to wygląda. A tutaj jest właśnie taki famuł z tyłu też. Słuchajcie, budynek, który, no i mamy tutaj już adoptowaną dawniej straż pożarną. Dzisiaj jest to strefa przemysłowa. Robią tutaj jakieś rzeczy, zupełnie nie wiem. Moja córka się świetnie orientuje w tym, co oni tutaj robią. Ja nie orientuję się zupełnie. No i tutaj patrząc się, o, mamy ten kanał rzeczkowy. O, tutaj zobaczcie, tutaj takie rozlewiska. Oczywiście też teraz nie, ale na ogół jest bardzo dużo kaczuszek. I kaczuszki tutaj mają swoje siedziby. Tutaj ja nie chcę podchodzić, tak, bo to jest bardzo grzęsko jednak. I tak mniej więcej wygląda to jak borowina. Nie chciałbym w tej borowinie przesiedzieć, bo to też tutaj jakieś szyszki takie pełne, piękne. No, ale wracajmy do tego sensu tutaj bycia na przykład tych naszych włodarzy w Stanach Zjednoczonych. No, w Stanach Zjednoczonych dywanik, jakże nie wiem czy czerwony, czy zielony, czy niebieski, czy granatowy, oby no, jeżeli przyjadą 2 gwiazdy, co bardzo by mnie to rozbawiło, bo będą tutaj piać, że we 2 przyjechali, a to nie jest to. To jest po prostu 2 opozycje, a właściwie żadna opozycja, tylko 2 rodzaje, co tu, ja już wydaję wam pewne formy myślenia. Co ci 2 panowie reprezentują? No zastanówcie się, bo pewnie wygracie ze mną, ale ja wam przypomnę. Jeden pan to był od Morgana, a drugi pan to jest Deutsche Bank. No i macie wszystko. No, już. Który bank, jaki bank i 2 banki jadą. Czy się dogadać? Trudno powiedzieć, w co inwestować. Proste. Aż mi się wierzyć nie chce, że ten pies jeszcze żyje. Nie chciałem zaczepiać tej pani, po prostu nie zauważyłem, ale ten pies chyba ma już ze 30 lat. No tutaj niektórzy przyjeżdżają z pieskami na spacer z samochodem. Wyobrażacie sobie? I obejdą ten park i uważają, że to jest wszystko. I raz w tygodniu pies niewolnikiem samochodu. No, jeden już wyszedł. Zaraz zobaczycie, jak on wygląda. Taka pchełka biała, śliczna. No i następna pchełka wychodzi i to 2 pchełki wybrano. To znaczy, no tak. Ale nie, jeszcze 3 pchełka wyszła. I to są intelektualiści, kynolodzy. Macie tutaj, pieski od razu robią psi. Ten piesek zauważył, że jest jeszcze. No i mamy spacer z pieskami. Kiedy widzicie, ja dzisiaj nie byłem, bo córka sama była, ale codziennie wychodzę rano na obchód taki potężny, w nocy też na taki obchód. Mniej więcej tak film gra, to teraz omawiam, to mniej więcej tak gdzieś około godziny to jest do 40, najkrócej jest to 35 minut. Jak się tak powiedzmy człowiek śpieszy, ale jeżeli się nie śpieszy, no to mamy pomału.
tutaj. No i teraz macie już to rozegrane. W wczorajszym filmie pokazałem wam te daty, które tam były i tam Espanyol, tak? I jak to tam rozpoczęto. Teraz zastanówcie się nad jedną rzeczą, kiedy byli tam ci dziwni Hiszpanie, którzy podbijali tam tych Azteków i Tolmeków, co mamy wspólnego z Polską. Ale to w następnych odcinkach opowiem. Zresztą mam nadzieję, że już będę miał studio i będziemy mogli tutaj brać pod uwagę, bo nam się wydaje, panie, co pan opowiadasz? Kochany, nie znasz historii, nie wiesz w ogóle o czym ja mówię, głupiejesz, a opowiadasz jakieś. I taka pani z TVN-u takie głupoty opowiada i mądruje się, no bo ona zna tylko te albo tatuś był w Kiejkutach, stary Kiejkutach, jak opowiada, to jeden z najlepszych mówców tutaj przenośni, pan mecenas Michalkiewicz, chyba on jest mecenasem, jeżeli się nie mylę, albo pan redaktor Michalkiewicz, albo pan, który pisze książki. Mam jego 3 książki. Czy go uwielbiam? Nie, dlatego że pana Michalkiewicz w pewnym momencie, w pewnej sytuacji po prostu dał nogę kulturową, czego nie lubię. Lubię postawić też niedzielny pies, który tylko wychodzi z kanapy samochodu. No chyba już był na spacerze, albo dopiero podjechał i będzie. Jak długo? Podejrzewam, że tylko obchód dookoła parku w wolnym tempie żółwia albo królika. Co prawda mogą być tam groźne psy i może się to skrócić do 15 minut. I 15 minut w tygodniu jest to spacer daleki tak zwany. I pies będzie się bardzo dobrze czuł. Zaraz powiem, o mama. Słuchajcie, jeszcze tego nie widziałem. Ale proszę, zaczyna się. Widzicie? Rozmawialiśmy wczoraj o tym, a tutaj i zobaczcie, co najciekawsze, że nie wiadomo jakie on ma, takie ładne zdjęcie miłe, nawet już pocięte nie jest źle. I pytanie, co on reprezentuje, kim on jest? A tutaj no proszę, jest nasz bohater Hart. Tutaj mamy też, proszę pana, tego nie zniszczono, ale chciałbym wiedzieć. I teraz trzeba by spisać to nazwisko, zapamiętać przynajmniej, zobaczyć jego doznania i wycieńczenia. Tutaj patrzę, że chodzi ktoś z Hartem, taki pan. I to bardzo, no nie wiem, czy to jest ten wilczasty, ten, który moja córka tam gdzieś ganiała. No może spotkamy się, bo idzie po drugiej stronie, a tam daleko nie oczywiście. No. Także harciki tutaj zaczynają królować, jak za moich czasów przepięknych, kiedy tutaj ja miałem 3 Afgany i tutaj jeszcze były 2 borzoje i jeszcze były harciki włoskie. I pani chodziła z wilpetami. Wilpety pobiły chyba rekord życia, bo chyba wyżyły 23 albo 24 lata. To zresztą pani, która pracowała w Wyższej Szkole Filmowej, łącznie z mężem, i naprawdę byli przemiłymi osobami i przemiłymi kynologami, bo znała się to pani. Czasami jeszcze widuję tę panią. Ale ten pan jakoś przechodzi. Dobrze, słuchajcie, na chwilę zakończę tutaj rozmowę.
porozmawiałem z naszym panem od harcików, harta angielskiego, no ale harcik ma, jak to się mówi, stłuczkę, nóżki i nóżka troszeczkę boli, ale harty to mają, bo pracują tymi nogami, te patyki cholerne, które są porzucone albo gdzieś tam one nie zauważą, bo no to jest tylko hart. Dobrze. Właściwie tak się tutaj troszeczkę skacze z tematu na temat, ale wróćmy do tego tematu głównego. To chodzi też o co tu ukrywacie, o YouTube. Wiemy o tym, że pan, który będzie reprezentował ten jeden z najważniejszych krajów, ma kłopoty z, wiecie czym, czyli właściwie z pamięcią. A jak ma kłopoty z pamięcią, teraz polityka przejdzie do i tutaj ja się obawiam, że po prostu po pierwsze jesteśmy świetnymi płatnikami, wiecie czego, co jest najważniejszą rzeczą, ale to, że jesteśmy płatnikami, to nie jest istotne. Zostawmy to. Jest pewna historia, która jest bardzo dawną historią i bardzo ważną. Ja to poruszę później, ale chcę, żebyście wiedzieli, żebyście przemyśleli pewne historie i zastanowili się, czy ja nie mam tego kosmogramu, bo ten kosmogram, ale to chodzi o to, żebyście nabrali jakiegoś takiego dystansu i przemyśleń czy spojrzeń. I teraz spojrzenie następne. Przypominacie sobie ten moment, który powiedziałem parę tygodni w poprzednich filmach na temat wstąpienia do NATO. Które kraje wkroczyły do NATO wtedy? I wtedy wkroczyły kraje z demoludu. To, co pamiętam, to Czechy i Węgry. I potem po kolei następne. Wszystko jest ok. Czechy nie są tak za bardzo zorganizowane jak Węgry, ale Węgry są bardzo zorganizowane i w takim kierunku, który nam... Nie wiem, czy pamiętacie ten Węgier, jak przywódca Węgier założył ten szalik na jakichś tam piłkarskich zawodach. Nie wiem, czy pamiętacie taki. Ja wiem, że wam bardzo trzepie jakby szare komórki, no ale w astrologii tak jest. Nie ma inaczej, to trzeba, naprawdę jeżeli my myślimy, to myślimy globalnie i trzeba to wszystko tutaj mieć. Nie wiem, czy pamiętacie, i wtedy oburzyła się pewna grupa, że Kraków też jest węgierski. W pewnym sensie, jeżeli patrzymy na to, że był król z Mołdawii, czyli Stefan Batory, no to jest fakt. A jeżeli patrzymy na to, że Austro-Węgry były i była Galicja w ramach tego układu, no to tak. A jeżeli spojrzymy jeszcze w jakiejś innej, że Węgier, Polak, dwa bratanki do butelki i do szklanki, do szabelki też tak, zmieniłem to, ale pamiętacie Kiciu Borat, tak, i tam jeszcze jaki, czy Kiciu Borat, nieważne, czy Kici Borat, grunt, że my się zawsze dogadujemy fantastycznie i Węgrze, no dzięki Węgrowi żyję, bo moja babcia, jak była z moją mamą wywiezione z Pruszkowa do Oświęcimia, przed Częstochową właśnie była jakaś przesiadka, nie wiem jak to było, nigdy się nie pytałem, ale mama mówiła, że ten Węgier właśnie pokazał SS-man i moja babcia uciekła z mamą. Dziękuję wam, Węgrzy. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak. I za to też, co zrobiliście
no, jak odprawiliście, no, wiecie gdzie, tam gdzie była Galicja i zrobiliście porządek. Za co? Za nas. Nie mamy wielu przyjaciół. Przepraszam, ale muszę nabrać oddechu i spokoju. Nie mamy wielu przyjaciół, mamy więcej takich dziwnych przyjaciół. Ale Węgrzy mają do nas pretensje za 50 rok. Ale chyba nam wybaczyli i dali nam dyspensę. Węgrzy są zawsze z nami i nigdy nie zostawili nas w jakiejś potrzebie. I nie wierzę, żeby Węgier zmienił zdanie ze względu na to, że po prostu tacy jesteśmy my. Ci, którzy mają historię. Oni podbili przecież Rzym kiedyś. Attila. I oni przybyli tutaj nie tak dawno w gruncie rzeczy. Osiedlili się. Ale my z nimi zawsze równo, a w dodatku oni świetnie walczą. To naprawdę są kompanii do fantastycznej walki. Dlatego my trzymamy razem szable i sobie nawet nie wyobrażacie. Mój wujek, który był w pierwszej ukraińskiej, w armii pierwszej ukraińskiej Żukowa, miał z nimi styczność, więc mówił, że oni są zacięci i to bardzo, bardzo. Oni potrafią walczyć. I jeżeli patrzymy na to, że my też jesteśmy tacy sami jak oni, no my mamy po jednej stronie Lwów, oni tam mają swoich też, nie znam tej aż tak dobrze historii, ale też część jest tam mieszka. I dzisiaj pan, który jest ministrem, wiecie, spraw, mówił o tym kiedyś, że Władimir Putin zapytał się jego, dlaczego mu nie zabieramy swojej części, tak? No, gdybyśmy otrzymali tą część, to byśmy byli w gorszym kryzysie niż teraz. Ale to były pomysły, co tu ukrywać, tego dywanu, który dopiero będzie rozłożony. Popatrzcie sobie na to, czy czasami nie, a teraz dochodzę do puenty, czy czasami nie chodzi o Trójmorze. To rozmawiałem z Tadeuszem i Tadeusz mówi: o Boże. I pewnie tu jest jakaś pseudo-racja i ta racja jest zawsze jakimś takim odzwierciedleniem tych dysput na pewnym poziomie, ale jak to się mówi, ukrytych pod stołem, tak? Czy szeptu, albo w tak zwanych szklanych pomieszczeniach. Czy tak jest? Nie wiem, bo strefa tego typu działań jest bardzo w interesach, a w dodatku jeszcze tym bardziej w mentalności naszej. I na tym właściwie powinienem skończyć, bo już dobiegamy końca. Dzisiaj jest tylko taka wypowiedź moja, abyście spojrzeli na astrologię zupełnie z innego punktu widzenia. To jest raz. Dwa, że astrologia też ma swoje wady i minusy, a tutaj tylko pokazuję wam, jak ja to widzę i jak ja na to patrzę, ponieważ wchodzimy w ryby, a jest tam ten rak, nieborak,
a raki się wycofują, czy wracają do historii poprzedniej. Rak też jest korzeniami genetycznymi, więc tutaj trzeba brać pod uwagę, że to jest takie troszeczkę podchodzenie do pewnych sytuacji, które te sytuacje są skrywane, czy też nagle nas zaskoczy. I wolałbym, żeby to była ta linia tutaj jakby negocjacji, czy też brania pod uwagę jakiejś nowej rzeczywistości, przypuśćmy założeniu nowego ładu, bo ten ład jest węgierskim, polskim, czy słowackim, czy czeskim, czy rumuńskim, czy bułgarskim, czy też nawet greckim charakterze. Co prawda tutaj możemy mieć pewne kłopoty pod względem, no co tu ukrywać, ale religijnym, bo tylko Węgrzy i my jesteśmy w tej strefie tymi, którzy wyznają ten sam mamy dekalog. Inni mają ten dekalog troszkę pokrzywiony, chociażby tak Czesi, czy Słowacy, czy Rumuni, czy Bułgarzy. I tutaj może być ten dysonans. No na pewno też dotrze to do Wiednia. Wiedeń jest, no, Wiedeńczycy, to co mówię, ja mieszkałem w tym Wiedniu i oni mają tak za bardzo wysoko noszą nosy. I jest to ta grupa, przypuśćmy, w założeniu bliższa Niemcom niż Germanom i tym nadczłowieku, ale także, co tu ukrywać, i nasi sąsiedzi, czy Czesi, też mają te pomysły, a Słowacy po prostu jako drobni, tacy dziwni, oni też wolą jednak tą grupę i bardziej się lepią w tą stronę niż w tą stronę, którą my, ale trzeba przyznać, że tutaj możemy liczyć tylko na Węgrów, ewentualnie Bułgarów czy Rumunów. Romowie są jednak związani bardziej tutaj z Francją. To jest językowo chociażby i też tutaj, mimo to, że oni są, a Francja, no wiecie o tym, że ona jest bardziej zainteresowana tutaj Afryką i pilnuje interesów Afryki. Także tutaj, jeżeli patrzymy na geosympatię, ale taką społeczną, a wiemy, że Francja będzie szła w tą samą stronę, w którą idzie, no co tu ukrywać, ale ten wodnik ich trzyma. I Rumunia, o dziwo, też, mimo że Rumuni także byli w tej grupie czarnych mundurków, ale jeszcze tutaj trzeba spojrzeć, o, kasztan, ale pęknięty i taki, bo się szykuje do wypuszczenia korzonka. I jak macie kasztany, to wyrzućcie je wszystkie na zewnątrz, nie trzymajcie je w domu, bo w tej chwili one promieniują dosłownie, działają jak małe reaktory atomowe. Autentycznie teraz jakbyście położyli taki kasztan, to wywali wam wszystko kompletnie, no, zniszczy wszystko wokół. To jest niesamowite. Jak kiedyś będziemy rozmawiać o tym, no po to offsetka w ogóle powstaje, żeby uczulić was na pewne rzeczy, żebyście byli bardziej normalni. Ja tylko zaznaczam, że to jest ważne, bo te reaktory też. A dlaczego mówię o Francji? Bo Francja kiedyś chciała, zresztą nie wiem, czy oni czasami nie mają tego, tak zwane małe reaktorki. Te reaktorki starczałyby na to miasto, na przykład Łódź, trzeba by było prawdopodobnie jakieś 5 zrobić. Gdyby wywaliło któryś reaktor, to on tylko jest szkodliwy przez 70 lat. Po 70 latach można, czyli właściwie
3 pokolenia i potem następnie można budować w tym samym miejscu, no to jest, jeżeli wywali, tak, no mówimy o, żeby nie było coś takiego, takiej ogromnej katastrofy jak chociażby Czarnobyle, tak, czy nie pamiętam jak tam w Japonii się nazywało to przedsięwzięcie, które było strasznym przedsięwzięciem. I teraz jeżeli budujemy na przykład jakieś nasze myślenie, logikę, czy też działanie, to musimy jednak oprzeć o pewne historie i pewne działania, które są naukowymi, a dzisiaj właśnie szkołę traktujemy i nasi sąsiedzi za Odry by chcieli, żebyśmy my po prostu do 5 umieli tylko zliczyć, o czym mówiłem wczorajszej naszej a my mamy osiągnięcia. Zawsze mieliśmy światowe osiągnięcia, właśnie dlatego nienawidzą nas Rosjanie, ponieważ my cały czas wyprzedzamy ich kulturowo, pod każdym względem ich wyprzedzamy, nawet, no tutaj już nie mówię o waleczności, bo przecież Lenino było takim punktem sprawdziana, właściwie wytłuczenia nas, bo nie pamiętam jakie miasto było, ci, którzy znają historię, to będą wiedzieć dlaczego, więc chyba to chodziło o Kijów i ktoś tam powiedział z tej grupy do wszechmocnego Stalina, że już tam raz Polacy byli, no to wtedy właśnie, a całe szczęście, że nie poszliśmy do Kijowa, ponieważ to była armia, co tu ukrywać, ale w założeniu, no nie ukrywajmy, chłopska, to byli ludzie niewykształceni, którzy byli gdzieś tam i starali się być Polakami po prostu, no jak to w Rosji, słuchajcie, tam 25 lat do wojska się szło, a jak się, zresztą to jest historia, ci, którzy znają historię, to wiedzą o czym mówię i nie czarujmy się. Więc tak to wygląda. Także ta armia, która przyszła, nie dała nam chluby, jeżeli patrzymy tych czerwonoarmistów. Oczywiście, że oni się potem wykształcili, próbowali, no i zasiedlić wszystkie stołki, obsiedli kompletnie, bo to oni wtedy założyli to KC, ale to też nie jest taka prawda, że to oni. Oni byli skryci, schowani, trzeba by to zupełnie inaczej. Kiedyś wam to zrobimy, ale z historykami. No, historycy muszą, ja wiem o czym mówię, wiem, ale no, tak jak tutaj pan, ja mówię tutaj o człowieku, który jest europosłem i jego TVN chciał zniszczyć, a to jednak nie udaje się ze względu na to, że prawda i tak stoi jakby na swoim miejscu. Mało tego, że stoi na miejscu, to dobre riposty, a są oni wyćwiczeni w tych ripostach, no proszę, helikopter nawet to robi się bardzo wesoło, a ludzi tutaj w parku, słuchajcie, jest przeogromna ilość. No i to jest najważniejsze, że kończymy tą zabawę. Do jutra, słuchajcie, jutro jest poniedziałek, dosyć ciekawy i jutro rozpoczynają się ryby. O tej 5 coś tam pokazywałem wam. Już trzymajcie się, do zobaczenia. No i cóż, co mam powiedzieć? Z Bogiem na rany Chrystusa. Może się coś uda i ugra. Do zobaczenia.